Parę dni temu Google zaprezentował światu nowy model sztucznej inteligencji, który rzekomo ma zniszczyć game dev. Podczas prezentacji tzw. Project Genie pokazano, jak za pomocą jednego prompta stworzono m.in. grę o chodzącym piesku Shiba, balonowym króliczku oraz alpiniście chodzącego po górach. Po tym pokazie w trakcie trwania sesji giełdowych wszystkie firmy z tego sektora runęły na łeb na szyję, a serwisy plotkarskie, bo informacyjnymi nie będę ich nazywał, od razu w swoim stylu zaczęły wieszczyć, że oto koniec gamingu jaki znamy, Google właśnie zniszczył game dev i tym podobne. I w tym materiale opowiem wam, czemu uważam, że po pierwsze to co wypisują takie osoby to same derdymały, a po drugie pewnie nawet nigdy nie grały w gry i nie wiedzą jak to w ogóle wygląda i na czym ta branża stoi od strony odbiorców. Ja jestem Szymon z kanału Nonie i zapraszam na materiał. Na wstępie dla transparentności powiem, czym dla mnie osobiście jest ten cały boom wokół AI oraz jakie mam do tego podejście. Osobiście uważam, że jest to po prostu kolejne narzędzie, które można używać z różnym skutkiem. Takie narzędzia jak ChatGPT bez wątpienia przyspieszają pracę każdemu z nas, czy to w pracy, czy to w życiu codziennym, czy nawet pomagając w takich błahych sprawach jak mam w lodówce to i to, co mogę z tego zrobić na obiad. Przy czym też jestem zdania, że dane narzędzie nie zastąpi całkowicie wiedzy, którą użytkownik musi posiadać, aby dobrze je wykorzystać. Tutaj z racji, że z wykształcenia jestem grafikiem, posłużę się przykładem, że to, że umiesz obsługiwać Canvę albo wykupujesz sobie subskrypcję do Photoshopa, nie czyni cię od razu profesjonalnym grafikiem. Tak, wiem, że tym jednym zdaniem właśnie obraziłem 90% użytkowników Canvy. Nie bijcie. To, że wiesz, jak działa dane narzędzie na przykładzie grafika, nie zmienia sytuacji, że musisz wiedzieć, jak odpowiednio dodać kolory, jak zadbać o spójność wizualną całego projektu, jakie fonty dobrać do projektu i żeby nie wyglądał jak te wszystkie memy graphic design is my passion. Sam, wracając do AI, używam ChatGPT do niektórych filmików z serii Game Dev Chronicles, żeby po prostu przyspieszyć swój research i wyłuskać te najważniejsze informacje z całej historii danej serii, gdzie w starszych produkcjach taki research spokojnie mógłby zająć kilkanaście godzin. Przy czym też tutaj staram się wiedzieć, o czym mówię i tutaj wielu z was, którzy pytają mnie, czy zrobię film o historii tej gry i tej gry, odpowiadam, że tak, ale najpierw chcę w nią zagrać, żeby wiedzieć w ogóle, o czym mówię. I teraz skupmy się na naszej ukochanej branży. Czy Project Genie jest pierwszym takim sygnałem, kiedy AI próbuje wejść do gamingu? No nie. Z tego co podaje Eurogamer, aż 1/5 gier wydanych w 2025 roku na Steamie stanowiły gry AI. Tutaj powołują się na analizę przeprowadzoną przez firmę Totally Human. I teraz powiedzcie mi, ilu z was w 2025 roku słyszało o takich grach jak na przykład Black Myth Wukong, Kingdom Come Deliverance 2 czy Ekspedycja 33? A ilu z was jest w stanie wymienić jakąkolwiek grę AI? No i tutaj dochodzimy do sedna sprawy, bo nawet jeśli teraz, po zaprezentowaniu Project Genie, będzie jeszcze większy wysyp takich gier, no to po prostu nie zmienia to faktu, że o takich grach nikt nie będzie mówił. Chyba że dla beki. Tym bardziej, że sam Steam coraz bardziej rygorystycznie podchodzi do wysypu tego typu syfu i wprowadza stopniowo coraz bardziej restrykcyjne wymogi i wymusza podawanie większej ilości informacji od twórców na temat użycia AI. To samo zresztą robi YouTube w ostatnim czasie i coraz więcej kanałów robionych w 100% przez AI jest banowane. Całe szczęście. Zresztą nie wiem jak wy, ale jak ja widziałem te prezentacje gameplayów, to nie ukrywam, ale one są tak generyczne i nieciekawe, że takiej gry bym nawet kijem nie tknął. Nawet jakby była za darmo. Niemniej uważam też, że może to być ciekawe narzędzie do konceptów i testowania różnych wariantów scenarii. Prawdopodobnie przyspieszy to wizualizację i pozwoli projektantom poziomów zaoszczędzić godziny pracy. Jednak co ciekawe, Google podaje, że to narzędzie jest piaskownicą do nauki botów działania fizyki i reagowania na otoczenie. To tak w kwestii przyszłościowej robotyzacji. I to jest właśnie, myślę, całe sedno tego problemu. I tutaj pewnie nie wszyscy się ze mną zgodzicie, macie do tego prawo jak najbardziej, ale uważam, że przy odpowiednim wykorzystaniu AI ono znacznie potrafi przyspieszyć naszą pracę i skrócić te elementy naszej codziennej rutyny, których po prostu nie lubimy. Tutaj ponownie posłużę się przykładem z mojego wykształcenia jako grafik. W trakcie produkcji gier, tu konkretnie mówię o projektach postaci, w pewnym momencie trzeba zrobić tak zwaną retypologię modelu. Dla tych z was, którzy pierwszy raz słyszą ten termin, w łopatologiczny sposób wyjaśniam, że kiedy grafik 3D wyrzeźbi jakąś postać, musi poddać ją takiemu jakby procesowi optymalizacji, aby później po pierwsze łatwiej było zaimplementować szkielet animacji, a po drugie, żeby gra była lepiej zoptymalizowana i zjadała mniej pamięci RAM. W ramach takiego procesu, zamiast powiedzmy miliona poligonów, z których zrobiony jest dany model, zostaje powiedzmy tylko 100 000, ale kształt postaci i detale pozostają bez zmian. Innymi słowy, nie jest to proces kreatywny, jest żmudny, nudny i nikt tego nie lubi robić.
ale jest konieczny, aby późniejsze rzeczy, jak wspomniane m.in. animacje, mogły działać prawidłowo. Jeśli takie procesy jak wspomniana retypologia przyspieszy AI, to na pewno wszyscy graficy 3D temu narzędziu podziękują, bo będą mogli się po prostu skupić na tych bardziej kreatywnych rzeczach. I teraz czekam na tego jednego człowieka w komentarzu, który napisze: a mi się praca przy retypologii podoba. Oczywiście tutaj bardzo szybko znajdą się cwaniaki, które będą chciały po prostu tanim barchadłem AI zrobić sobie szybką kasę, o ile ktoś w ogóle to kupi. Jednak, tak jak w wypadku przykładu z Canvą, to, że wiesz jak obsłużyć jakieś narzędzie, nie znaczy, że jesteś profesjonalistą w tym, co robisz. Tutaj dla poparcia tego projektu posłużę się przykładem z jednego z filmów Mateusza Chroboka, gdzie w jednym filmie opowiedział historię programisty, który wypuścił grę w 100% zrobioną przez AI. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nie bugi. Kiedy przyszło do usuwania bugów, jedyne co można było usłyszeć to nie umiem. To, że AI zrobiło jakąś grę, nie zastąpiło tego, że w pewnym momencie potrzebny był ekspert, programista, który wiedziałby jak załatać te bugi, jak je poprawić oraz jak zoptymalizować tę grę na inne sprzęty. To, że dostaliśmy jakieś narzędzie, które pozwoli nam zrobić coś szybciej, nie znaczy, że zrobimy to dobrze. Abstrahując nawet od tematu AI, dobrym przykładem będzie tu Unreal Engine 5. Prywatnie uważam narzędzie ciekawe i wiele rzeczy ułatwia z perspektywy twórców gier. No ale co z tego, jeśli nikt nie potrafi tego dobrze wykorzystać? Ostatnio przechodziłem Outcast New Beginning, na którym ciągle się zastanawiam, czy zrobić o nim osobny film lub recenzję, ale ogólnie pomimo tego, że gra jest naprawdę śliczna, a lokacje są zaprojektowane bardzo ciekawie i malowniczo, to postacie i ich animacje pozostają bardzo drewniane, zwłaszcza w dialogach. I nie chodzi mi teraz o to, że to jest zła gra czy coś takiego. Ma moim zdaniem świetny, dynamiczny gameplay. Ale nie zmienia to faktu, że w niektórych aspektach po prostu wygląda trochę niedopracowanie. Biorąc pod uwagę, że gracze bardzo krytycznie patrzą na to, co się dzieje z grami i studiem nawet przed premierą, no to nie wróżę przyszłości tezie o tym, jak to teraz AI zniszczy game dev. No nie zniszczy, bo wszyscy będą mieli takie gry w przysłowiowych 4 literach, co zresztą dzieje się nawet teraz. No dobrze, wspomniałem na początku filmu o dyrdymałach, które wypowiadają osoby, które prawdopodobnie nigdy w życiu nie grały w gry. Ostatnio natrafiłem na pewien kanał o tematyce inwestowania, nie będę wymieniał z nazwy, i ogólnie tam padła taka teza, że teraz przez Project Genie wielu twórców AA oraz indie będzie miało ogromne problemy z dotarciem do publiczności i zyskają na tej rewolucji tylko największe koncerny, takie jak CD Projekt albo Take-Two. No, ja bym powiedział, że w ostatnich latach jest właśnie odwrotnie. Że gracze świadomie szukają małych, autorskich, ciekawych projektów, ponieważ widzą, co oferują im AAA. I AA w tym wypadku oraz gry indie są po prostu dużo lepsze. Po części zgodzę się, że mali twórcy ze względu na mały budżet marketingowy będą mieli trudniej z przebiciem się, więc tutaj bardzo często pewnie sukces takiej produkcji będzie zależał od tego, czy na przykład jakiś streamer albo youtuber o niej nie powie. Tutaj nawet branża gamingowa mówi jasno, że AAA mają kryzys tożsamości, a gracze po prostu wybierają AA oraz indie. Zresztą kto z Was woli zagrać Wiedźmina 4, GTA 6 czy nawet w jakiejś tam odległej przyszłości Kingdom Come Deliverance 3, a kto w jakiś chłam AI, którego nawet nie potrafię wymienić z nazwy, bo po prostu nikt o nim nie słyszał. To, że pojawiła się kolejna zabawka AI, która będzie taśmowo wypluwać jakieś tam gry, nie zmienia faktu, że mało kto będzie coś takiego kupował. Gracze wymagają od twórców transparentności w tej kwestii i otwarcie sprzeciwiają się masowym automatyzacjom i zwolnieniom. Oczywiście wielkie korporacje pewnie w krótkim terminie zobaczą, że zwolnienie tysięcy ludzi i zastąpienie ich robotami poprawi ich wyniki w Excelu, ale w przeciągu kilku lat, kiedy okaże się, że nikt nie chce kupować barchadła robionego przez boty, wyjdzie na jaw, czego tak naprawdę oczekują gracze i na czym można zarobić. A propos takiego zastanowienia, ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który powiedział mi, że jedna z wielkich sieci telekomunikacyjnych w Polsce, nie będę wymawiał z nazwy, wywaliła boty i wróciła z powrotem do żywych konsultantów, ponieważ po prostu wyszło, że zastąpienie człowieka robotem było wbrew pozorom bardziej kosztowne we wspomnianym Excelu niż ten pracownik. Oczywiście AI dalej dla wielu z nas stanowi zagrożenie, na pewno tak jak przy okazji innych wielkich rewolucji, jak internet, pierwsze komputery, czy jeszcze bardziej wcześniejsze jak maszyna parowa, wiele zawodów zniknie, ale pojawią się też pewnie nowe, których dzisiaj jeszcze nie znamy. Sam pomimo sceptycyzmu w wielu aspektach do AI, niestety uważam, że powinno znać się to narzędzie w jakimkolwiek stopniu, ponieważ niedługo będzie to tak podstawowa umiejętność jak obsługa komputera i po prostu, jeśli tego nie zrobię, to wygryzą mnie po prostu ci, którzy nie będą bali się tego używać. Niemniej uważam też, że przez ilość AI ścieku, który teraz powstaje w milionach, bardzo ważna będzie transparentność wobec odbiorców i pokazywanie, że za tym wszystkim cały czas stoi człowiek. Pod tym kątem, z perspektywy czasu cieszę się, że praktycznie od pierwszych filmów na tym kanale pokazywałem swoją twarz na nagraniach.
I teraz nie mówię tego tylko i wyłącznie jako twórca treści, ale i też odbiorca. Bo sam oglądam parę takich kanałów, które mają naprawdę ciekawą dynamikę, fajny montaż i ogólnie tematy, ale z racji, że nie pokazują swojej twarzy, to ja się sam często zastanawiam, czy to jest w ogóle człowiek, czy to robi jakiś bot w 100%. No tutaj naprawdę ciężko mi powiedzieć w tym wypadku. Co od razu wzbudza całą moją niechęć oraz brak zaufania do takiego kanału i osoby. Uważam też, że wiele firm, które bezmyślnie będą używać AI, albo się przejedzie, albo już się przejechało, ponieważ to, co publikują, jest często nieprofesjonalne, sztuczne i nieautentyczne, co odstrasza potencjalnych klientów, niszczy wizerunek marki oraz sprawia, że dana firma staje się po prostu pośmiewiskiem. Tyle ode mnie, dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie. W sumie do tej pory nie mieliśmy okazji o tych tematach pogadać na kanale, więc jestem ciekaw, jak Wy podchodzicie do tematu AI. W jakich sytuacjach korzystacie z tych narzędzi lub co Was do nich zniechęca? Tutaj akurat też ostatnio przeprowadziłem ankietę na kanale i wielu z Was, tak samo jak ja, uważa, że Project Genie tak naprawdę nic nie zmieni. Jeśli jesteś tutaj nowy, zachęcam do zostawienia suba na kanale. Często tutaj przedstawiamy historie znanych gier wideo, analizujemy je mechanika po mechanice, a także często mówimy o rodzimych polskich produkcjach. My się widzimy już niedługo przy okazji kolejnych filmów. Do zobaczenia!